Wystawa Great Patriotic, w której bierze udział 4 artystek i artystów, Celina Kanunnikowa, Hanna Szumska, Witalij Szupliak i Endre Todt, rodziła się w mojej głowie mniej więcej od roku i niestety stała się bardziej aktualna niż mogłam to w ogóle przewidzieć. Moim kuratorskim celem na początku było zestawienie postaw młodych artystów reprezentujących głównie Ukrainę i Białoruś z postawą Endre Todta, przedstawiciela węgierskiej neoawangardy urodzonego w 1937 roku. I fascynowało mnie to, że Endre Todt, kiedy robił sztukę politycznie zaangażowaną, robił to też z wielkim przymrużeniem oka, ironią, humorem. Jego cykl Total Joy, czyli postawa totalnej zabawy wobec polityki, była dla mnie bardzo fascynująca w relacji z pracami poważnymi, niezwykle pracami artystek i artystów młodego pokolenia z Ukrainy i Białorusi, którzy już po 2014 roku, kiedy Rosja anektowała Krym i zajęła Republiki Ługańska i Donbasu, stali się twórcami niezwykle zaangażowanymi i przyglądającymi się z wielkim niepokojem ruchom Federacji Rosyjskiej. Teraz wystawa ta, tak jak powiedziałam, nabrała zupełnie nowego wymiaru, stała się niezwykle aktualna, bardziej aktualna niż wszyscy byśmy chcieli. Jej tytuł Great Patriotic pochodzi od tego obrazu Celiny Kanunnikowej, który znajduje się za moimi plecami i jest takim elementem, który integruje całą tę wystawę, zadając pytanie, w jaki sposób dzisiaj możemy definiować patriotyzm, czym są symbole narodowe, i pokazuje również ten obraz, tę siłę, nieludzką siłę posttotalitarnej czy totalitarnej architektury, którą kojarzymy z republikami postsowieckimi. Ta część wystawy zestawia ze sobą pracę Celiny Kanunnikowej, artystki, która ukończyła Poznański Uniwersytet Artystyczny i jest Polką, ale wyszła za Białorusina. Jej życie w zasadzie rozgrywa się pomiędzy Poznaniem a Mińskiem, pomiędzy Polską a Białorusią. Jest też artystką zaangażowaną politycznie. I te prace jej zostały zestawione tutaj z kilkoma pracami Endre Todta. Moim celem było tutaj, w cudzysłowie mówiąc, zbudowanie posttotalitarnego miasta, pokazanie nieludzkiego wymiaru tej architektury i myślę, że malarstwo Celiny Kanunnikowej genialnie ten aspekt oddaje. Czujemy się mali, przytłoczeni, wciąż obserwowani przez niewiadomych obserwatorów. I do tego Celina Kanunnikowa genialnie nadaje tytuły swoim obrazom, ponieważ one noszą takie tytuły jak Centrala, Dom Teczek, Dom Związków Zawodowych, Republika, Nieśmiertelny Wyczyn Narodu i wszystkie te elementy tutaj właśnie na tych obrazach się znajdują. One też, te obrazy wskazują, że ogromnie istotnymi elementami tej infrastruktury posttotalitarnego miasta są pomniki, które są stawiane bohaterom tych miast. I zadajemy wówczas pytanie w kontekście też tytułu wystawy Great Patriotic, kto zasłużył na to, żeby znaleźć się właśnie na takim pomniku. Paradoksalnie wszystkie te miasta wyglądają tak samo i niezależnie czy widzimy na tych obrazach Mińsk czy Kijów, mamy wrażenie, że jesteśmy wszędzie i nigdzie jednocześnie, w tych konkretnych miejscach, ale właśnie także w takim ogólnym mieście posttotalitarnym. Prace Endre Todta, które znalazły się tutaj pomiędzy pracami Celiny Kanunnikowej, dotyczą przede wszystkim odniesień historycznych, czyli odnoszą się do końca II wojny światowej, do pomnika Lenina, który Endre Todt zrobił również ze swoistym dla siebie humorem, jako portret resztkowy z wydarciami, pokazując dziurawą twarz rewolucjonisty. Kiedy malowałam obraz Nieśmiertelny Wyczyn Narodu, właśnie ten, to nie sądziłam, że będę mieszkać na tym placu i w tej kamienicy. I niestety od 2 lat nie mogę tam wrócić, więc mój dom mogę zobaczyć właściwie teraz tylko na tym obrazie.
albo na Google Street View. W każdym razie bardzo mi on przypomina o tym czasie tam spędzonym i o tym, jak doświadczałam razem z innymi ludźmi tej niesamowitej solidarności i też bólu, takiego mocnego społecznego bólu z powodu represji, które miały miejsce 2 lata temu. Ten zagłuszacz znajdował się również koło mojego domu, właściwie naprzeciwko nadajnika, na który patrzyłam pijąc kawę na balkonie. Więc było dla mnie to bardzo takie ciekawe przeżywać i doświadczać przez architekturę, przez otaczającą przestrzeń, przez to, w jaki sposób miasto, przez swój wygląd ukazuje represyjność systemu i jeszcze bardziej podkreśla to, w jaki sposób obywatele są traktowani. W tym miejscu zaczynały się pierwsze strajki kobiet po tych najgorszych dniach represji po wyborach w 2020 roku. I było to coś niesamowitego. Zupełne poczucie takiej solidarności między ludźmi w tak opresyjnym systemie. I dawało to poniekąd bardzo dużo nadziei. Równocześnie działy się wszystkie straszne rzeczy, które przelałam na płótno w cyklu Ile to kosztuje i Trofea. I były to prace poświęcone ofiarom tych represji, nie tylko tym ludziom, którzy stracili życie czy zapłacili bardzo wysoką cenę za swoje zaangażowanie, ale również tych, którzy płacą ją do teraz przez ograniczoną wolność, przez to, że są w więzieniach, nie mogą wrócić do domu. Niestety, tak jak wiadomo, ta rewolucja się nie udała i to, co się działo później, było chyba najgorszym, co wydarzyło się na Białorusi od czasów II wojny światowej. Natomiast malując i tę serię Ile to kosztuje i Trofea, czy malując prace inspirowane architekturą, nie sądziłam, że będą one tak aktualne, nie w kontekście demonstracji, rewolucji, ale w kontekście wojny, która się rozpoczęła niestety. I kiedy planowaliśmy tę wystawę, też nie przyszło nam zupełnie do głowy, myślę, że nikomu nie przyszło, jak bardzo ta wystawa będzie aktualna i myślę, że nie mogła się ona odbyć w innym terminie. To jest po prostu jakieś takie niesamowite złożenie czasu, że pokazujemy te prace właśnie teraz, w momencie, kiedy zaraz obok jest tak dużo cierpienia, tak dużo bestialstwa, tak dużo okropnej władzy. Na tej ścianie, którą nazywam sobie ścianą złotą bądź ikonostasem, ponownie spotykają się prace Celiny Kanunnikowej i Endre Tota. Tutaj mamy takie bardzo mocne zestawienie, praca Endre Tota z cyklu Nieobecne obrazy i prace Celiny Kanunnikowej, które pochodzą z cyklu Ile to kosztuje, Trofea, i pokazują rany, które odnoszą ludzie, którzy są więźniami różnego rodzaju reżimów. Oczywiście tutaj Kanunnikowa odnosi się także bardzo mocno do reżimu białoruskiego. Mamy tutaj blizny, zszycia na tych obrazach, rozdarcia, wypalenia, niektóre obrazy krwawią. Dzisiaj, kiedy patrzę na te obrazy też, myślę o tym, że przypominają one również coś sakralnego, kościelnego i przede wszystkim właśnie wiążą się z ikonostasem, przedstawiają ten kościół ortodoksyjny. Kiedy dzisiaj myślę o postawie kościoła rosyjskiego wobec wojny, ta ściana nabiera dla mnie szczególnie
mocnego i wyrazistego znaczenia, którego też nie przewidywałabym w zasadzie, kiedy myślałam o tej wystawie. Za moimi plecami znajduje się obraz Endre Tota, który jest jednym wielkim pytaniem, który kierunek jest właściwym kierunkiem. I to też jest taki obraz, który oprócz dzieła Great Patriotic Celiny Kanonnikowej stanowi swego rodzaju centrum, jeden z takich punktów newralgicznych tej wystawy, bo zadaje nam pytanie właściwie, w którym kierunku zmierzamy. I wokół tego obrazu zgromadziłam też pewnego rodzaju pytania o konteksty historyczne, między innymi o Chruszczowa, który pojawia się w Hollywood i tutaj Endre Toth niezawodnie ze swoim złośliwym humorem skomentował to wydarzenie, szczyt w Camp David. Do tego mamy również nieobecne obrazy z twórczości Endre Totha, które czekają na to, by zostać wypełnione treścią, a także obraz Celiny Kanonnikowej Nowy Wspaniały Świat, który pokazuje nam zatrucie naszego otoczenia, naszego środowiska i przypomina nam o tym swoim różowym, zjadliwym kolorem i dymem unoszącym się z kominów, że dyskutujemy w tej chwili przede wszystkim o wojnie i polityce, a to, co też jest dla nas ogromnym zagrożeniem, czyli katastrofa ekologiczna, zeszła w tej chwili zdecydowanie na dalszy plan. I dlatego też jako kuratorka chciałam, żeby ten obraz był tutaj pewnego rodzaju memento, które przestrzega nas przed tym, że nie tylko wojna jest dla nas obecnie wielkim zagrożeniem. Na wystawie Great Patriotic są przedstawione moje projekty pod tytułami Tymczasowa mapa tymczasowych miejsc, Terytorium konfliktu, prace malarskie Ogród wirtualnych kolonizatorów oraz film animacyjny pod tytułem Lost Family. Film animacyjny Lost Family ja stworzyłam podczas rezydencji Turuc, która była online przeprowadzona w 2020 roku między ukraińskimi a niemieckimi artystami. I podczas tej rezydencji ja zebrałam opowieści rodzinne, mity rodzinne, które jakby przyplątają losy ludzi z różnych krajów, przyplątają te losy na jednej mapie. Czyli w tym filmie są połączone 3 historie. Jedna z artystki z Ukrainy o jej dziadku, jednego artysty z Niemiec oraz artystki z Czech. Interesującym dla mnie wątkiem było połączenie mapy oraz historii jakby indywidualnych na tej mapie. Animacja stworzona na podstawie kolażu ze starych zdjęć oraz moich malunków, czyli taki hybrydowy sposób połączonych kolażów, ruchomych kolażów. I jakby te historie przyplątają się i tworzą taką jednolitą taką historię i głosy w tej animacji też jakby przenikają jeden w drugi. I koncepcją w ogóle stworzenia tej pracy było jakby trudne losy migracyjne, częściowo uchodźcze, no i kontynuuję właśnie
te wątki dalej w swojej twórczości. Fashion magazine, like very old school. This is in the 90s. And then in the end there was like a picture from the wedding, published in the magazine. Hanna Szumska jest ukraińską artystką, która studiowała w Poznaniu i tworzy ona fascynujące prace, które dotyczą estetyki wojennej czy ikonografii wojennej, ale też nie w takiej estetyce, jaką w tej chwili oglądamy w trakcie prawdziwej wojny na Ukrainie, która w zasadzie przypomina strategię prowadzenia II wojny światowej. U Hanny Szumskiej wojna jest procesem hybrydowym, rozgrywa się częściowo w świecie analogowym, częściowo w świecie wirtualnym. Mamy tutaj do czynienia z estetyką post-internetu, swego rodzaju hashtagami, hasłami z internetu, również pewnego rodzaju ikonowością, która jest charakterystyczna dla języka internetowego, a z drugiej strony Szumska łączy te obrazy z taką klasyczną techniką kolażu i tworzy między innymi w tej technice kolażu figury, które zamieszkują ogrody, które są wirtualnie kolonizowane przez niebezpiecznych najeźdźców. Mamy tutaj też do czynienia z łączeniem różnych technik, z pewnego rodzaju wielowarstwowością sensu, która wynika także z tej wielowarstwowości techniki, ponieważ mamy malarstwo na płaszczyźnie, na płótnie lub na ścianie, do tego wideoprojekcje i animacje, które się na siebie nakładają i zadają nam pytanie, jaki obraz wojny transmituje nam internet, jaki obraz wojny transmitują nam media, jakiego rodzaju dyskusje pod różnego rodzaju hashtagami są o tej wojnie toczone. Hanna Szumska fascynuje się też czymś, co w historii sztuki jest określane jako border art, czy jako myślenie kartograficzne, ponieważ interesuje ją przemijalność granic i jedna z jej prac, która jest przygotowana tutaj dla odbiorców wystawy Great Patriotic w Galerii BWA w Bydgoszczy, nosi tytuł Tymczasowa mapa tymczasowych miejsc. Artystka pokazuje, że granice państwowe są konstruowane i że równie łatwo mogą być z mapy usunięte. W wywiadzie ze mną powiedziała kiedyś bardzo trafnie, że mamy do czynienia z sytuacją, w której uległa ona wręcz jako artystka zafascynowaniu tym momentem, że tak łatwo usuwa się granice na kartce papieru. I Hanna Szumska nie pracuje już z tradycyjnymi mapami, tylko z Google Maps. I dlatego też mamy tę całą dynamikę współczesnego świata, to poczucie zagrożenia, że granice mogą być niestabilne, tak jak właśnie stało się to z granicą Ukrainy. Można więc zatem powiedzieć, że te prace mają też, bo powstały przed wojną, mają też taki pewien niestety proroczy wymiar. W ramach wystawy Great Patriotic pojawia się też motyw symboli narodowych. Jest on bardzo mocno reprezentowany w dwóch realizacjach ukraińskiego artysty Witalija Szupliaka, w pracy wideo Flag No Signal i w instalacji site-specific zatytułowanej Flags Sandpaper. I mamy tutaj do czynienia z flagami, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, które nie mają żadnej symboliki narodowej. W wypadku wideo artysta robi projekcję na białą flagę, która też czasami wiąże się z kapitulacją i pokazuje na tej fladze projekcję z podpisem No Signal, czyli z projektora, który nie jest podłączony do żadnego źródła obrazu. Tak jakby wyłączał właśnie tę kwestię dyskusji o symbolice narodowej. W wypadku obiektu Flag Sandpaper są to flagi, które leżą na podłodze, na przestrzeni wystawienniczej i są one zrobione z papieru ściernego. Artysta odnosił się tutaj do ścierania charakteru i w pewnym sensie także grał ze znaczeniem słowa starcie w języku polskim, które ma zarówno znaczenie militarne, jak i odnosi się właśnie do ścierania. Na wystawie Great Patriotic przedstawiam pracę,
z 2016 roku pod tytułem Higiena. To jest rodzaj performance'u wykonanego do kamery, w osnowie którego użyłem obiekt. Obiektem tym jest mydło, które również wykonałem, umieszczając w środku małą figurkę żołnierzyka. Praca Higiena z 16 roku jest moją refleksją na wybuch wojny w 14 roku i dotyczy głównie krytyki ignorowania. Ponieważ jak widzimy, za każdym umyciem rąk ta figurka się obnaża, czyli problem się ujawnia coraz bardziej i nie możemy od niego uciec. Wystawie towarzyszy katalog, w zasadzie można powiedzieć artbook, zatytułowany również tak jak wystawa Great Patriotic. I katalog jest zrobiony w taki sposób, że w zasadzie wyraża też pewnego rodzaju moją bezsilność jako historyczki sztuki wobec podejmowanej przez nas na wystawie problematyki, ponieważ nie chciałam pisać kolejnego tekstu o sztuce politycznej, sprawczości sztuki, i po prostu oddałam głos artystom, prowadząc z nimi wykłady, więc znajdą Państwo tutaj wypowiedzi trójki artystów Celiny Kanunnikowej, Witalija Szupliaka i Hanny Szumskiej, a także wywiad, który już kilka lat temu przeprowadziłam z Endretotem i który wydał mi się na tyle aktualny, że został tutaj przedrukowany. Do tego mamy fantastyczny zestaw ilustracji i katalog powstał dzięki dofinansowaniu firmy Solar, która ogromnie wsparła młodych artystów i cały projekt Great Patriotic, i w zasadzie bez wsparcia firmy Solar i Stanisława Bogackiego nie byłoby możliwe wydanie tego katalogu. Także szczególnie i bardzo za to dziękujemy, ze względu na to, że jest to niezwykły moment w historii i myślę, że ten katalog już dzisiaj ma też ogromną wartość historyczną.